Witam wszystkich w pierwszej części poradnika edytora map w grze Knights and Merchants Mod Expansion. Sam mod jest bazowany na Knights and Merchants Remake, więc większość funkcji jest taka sama, ale Mod Expansion dodaje kilka nowych narzędzi, dzięki którym tworzenie i edytowanie map jest znacznie łatwiejsze. Używam wersji Expansion 1.1.2. W tej części skupię się głównie na pokazaniu wam, jak stworzyć od zera przeciętnie wyglądającą mapę, jak malować teren, w jaki sposób go wznosić oraz jak urozmaicić go obiektami. Aby stworzyć nową mapę, wchodzimy w menu edytora map i w lewym dolnym rogu wybieramy rozmiar mapy. Ja wybrałem 96 na 96 płytek. Jest to niewielka mapa, ale wystarczająco duża, aby wszystko omówić. Po kliknięciu stwórz nową mapę przenosimy się do edytora map. Nowa mapa jest niczym innym jak zielonym terenem z lekkimi wzniesieniami. Aby malować inne tereny, wybierz zakładkę Edycja terenu, a następnie podzakładkę Pędzle. Na samym początku namalowałem miejsca, gdzie będą się znajdowały dane tereny. Wybrałem do tego ziemię, trawę na ziemi oraz pustynną trawę. Szkic malowałem pędzlem o wielkości 4, ponieważ jest to tylko szkic. Detale będę robił pędzlem o mniejszym rozmiarze. Kiedy szkic jest gotowy, trzeba dodać terenom trochę detali, poprzez rozszarpywanie lub dodawanie różnych skrętów. Do tego użyłem pędzla o rozmiarze 0, dzięki czemu jest łatwiej panować nad malowaniem detali. Aby zwiększyć szczegółowość mapy, używając samego terenu, namalowałem na granicy między terenami półwyspy i małe wysepki, dzięki czemu powstaje efekt łagodnego przejścia między rodzajami terenów. Dla ziemi i wysepki zrobiłem większe niż dla trawy na ziemi. Uwzględniłem tutaj działanie natury. Trawa znacznie lepiej zarasta na ziemi, w której odrobinę trawy już się znajduje. Jako że trawy na ziemi namalowałem znacznie więcej niż to przewidziałem, połączę z nią teren ziemi, tworząc most składający się z 3 terenów: trawy, trawy na ziemi oraz ziemi. Kiedy teren, po którym będą chodziły jednostki, jest namalowany, pora wziąć się za góry. Zanim to zrobiłem, postawiłem spichlerze dla graczy, aby łatwiej mi było ustalić, ile miejsca potrzebuje dany gracz. Najpierw wybrałem górę kamienia, ponieważ jest to jeden z najważniejszych surowców w grze. Postawiłem 3 góry obok siebie, aby kamieniarze mieli więcej miejsca do wydobywania. Kształt góry jest różny, ciężko tu powiedzieć o jakimś standardzie, który występuje we wszystkich mapach. Twórcy map eksperymentują, tworząc przeróżne kształty, niektóre mniej lub bardziej detaliczne. Dotyczy to również terenu. Ja na sam początek stworzyłem góry, które posiadają gładkie krawędzie. Ewentualne szczegóły dodam później, tak jak w przypadku zwykłego terenu. Staram się unikać kanciastości gór i prostych krawędzi. Góry w rzeczywistości są nierównomierne, więc krawędzie z reguły nie powinny być proste, tylko poszarpane. Niektóre tereny nie łączą się ze sobą bezpośrednio, tak jak w tym przypadku trawa na ziemi i góra kamienia. Trzeba to obejść, malując teren, który posiada przejście z obydwoma terenami. Co prawda nie trzeba tego robić, ponieważ istnieją automatyczne maski, jednak o nich opowiem w innym filmie.
Na koniec dodałem jeszcze 2 jeziorka, jedno okrągłe, drugie podłużne, oraz dostosowałem teren do nich, aby nie miały jednolitej otoczki. Teren jest gotowy, więc nadszedł czas na jego wzniesieniu. Wybieramy drugą podzakładkę, zmieniaj wysokość terenu. Zazwyczaj zaczynam od wznoszenia gór, przez co będę mógł dostosować do nich resztę terenu. Wybieram pędzel o rozmiarze 2, zboczu 12 i prędkości 11. Prędkość zależna jest od tego, jak macie już wprawioną rękę. Jeśli dopiero zaczynacie tworzenie map, polecam wam zacząć od mniejszych prędkości, takie jak 6 albo 8. Tworzę fałdę na górach. Myszkę pociągam od strony lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu, tak aby powstały wysokie, rozjaśnione szczyty, a zaraz za nim zaciemnione wnęki. Tak samo jak z malowaniem terenu, trzeba eksperymentować ze wznoszeniem gór. Każdy rodzaj gór starałem się wznosić w innym stylu, aby zmniejszyć trochę schematyczność w wyglądzie mapy. Podczas elewacji góry kamienia sprawdziłem, czy na wszystkich płytkach na krawędzi mogą chodzić jednostki. Kamieniarze wtedy nie będą mieli trudności w wydobywaniu kamienia. Na dole ekranu za pomocą ikony rogu otwieramy dodatkowe menu i za pomocą suwaka sprawdzamy właściwości płytki. Aby sprawdzić, czy na danej płytce można chodzić, przesuwamy suwak na wartość 1. Każde pole podświetlone na zielono oznacza, że na tym polu można chodzić. Wznoszę tereny od lewego górnego rogu do prawego dolnego, ponieważ kiedy będę malował odwrotnie, powstają dziwne wzniesienia, teren generuje trójkątne cieniowanie i nie wygląda to za dobrze. Ale może ktoś tu używa. Ja osobiście tego unikam. Teren, po którym można chodzić, wznoszę zazwyczaj pędzlem o rozmiarze 3. Zbocze jest dostosowane do rodzaju terenu. Do ziemi, piasku i pustyni używam 15, do trawiastych 10 lub 11, a do śnieżnych 11 lub 12. W ten sposób każdy teren będzie trochę się od siebie różnił. Znoszę ziemię tymi samymi ruchami myszki jak góry. Raz po skosie, raz ruchy okrężne. A czasami nawet gryzmole, trzeba ze wszystkim eksperymentować, bo być może znajdziecie metodę, która wam akurat przypadnie do gustu. Ziemię zrobiłem najbardziej górzystą, ponieważ jest bardziej podatna na opady atmosferyczne i erozję terenu. Trawa jest bardziej gładka, dlatego że w wodzie jest ciężej ją przemieścić albo zmodyfikować.
Istnieje kilka możliwości nastawiania obiektów. Można je postawić ręcznie, użyć pędzla obiektów lub za pomocą szablonów obiektów. Zaczynam od drzew, aby później dostosować inne obiektów do lasów, które stworzę. Sprawdziłem parę map i zauważyłem, że drzewa w lesie nie są ustawiane w jednej linii dosyć często. Każde kolejne postawione drzewo stara się nie przekraczać tej samej płytki. Powstaje wtedy efekt losowości. Jako że dzięki szablonom stawianie obiektów jest znacznie prostsze, użyję ich. Jest to ostatnia podzakładka w zakładce edycji terenu. Najpierw zaznaczamy teren na niebiesko i kiedy zaznaczanie będzie gotowe, wybieramy jaki szablon ma być użyty. Aktualnie mam tylko jedną kolekcję szablonów i z niej będę korzystał. Używamy szablon, klikając dwukrotnie na niego w liście szablonów lub wychodząc z okna szablonu i klikając użyj szablonu. Tak jak ze wznoszeniem terenu, tak z drzewami staram się stawiać różne rodzaje drzew na każdym kolejnym terenie. Liściaste drzewa używam na terenie trawiastym, a iglaste na terenie ziemistym. Nie w każdym miejscu można postawić las, trzeba się gdzieś rozbudować, ale ten teren również można jakoś urozmaicić. Na początku wybieram szablon usuniętych krzaków i stawiam je w punktach trochę oddalonych od siebie. Następnie na ziemi używam pałeczek wodnych. W tym przypadku użyłem pędzla o rozmiarze 1. Pałeczki w szablonie są rozstawione dosyć gęsto, więc aby gęstość zmniejszyć, nie na każdej płytce go aplikuję. Na trawie generuję zielone krzaki, trawę i ewentualnie kwiaty. Do lasów dokładam jeszcze kłody i za pomocą pędzla obiektów dodaję grzyby. Na sam koniec dodałem jeszcze kamienie występujące przy górach lub wyższych miejscach naziemnych lub piaszczystych terenach. Na trawie kładę je znacznie rzadziej. Zapomniałem o jeziorkach, więc poprawiłem je dopiero po postawieniu obiektów. Wodne tereny lekko wzniosłem, aby uzyskać efekt fal. Są to jeziorka, więc robię to delikatnie.
Większe wzniesienia oznaczają większe fale, a takie występują głównie na morzu i oceanie. Tak oto prezentuje się moja mapa. Zachowuje ona przeciętny wygląd według standardów, które zostały ustanowione przez twórców map na przestrzeni lat. Mapę trzeba zapisać, aby nie utracono niechcąco progresu, który zrobiliśmy. Po zapisaniu nowa mapa będzie wyświetlona w liście w menu edytora map. W następnej części omówię, jak ustawić gracza i klasyczny AI. Zapraszam również na kanał Kamrata. On jest znacznie lepszym mapmakerem niż ja, więc może lepiej wyjaśni wam, jak edytować mapy. Dziękuję za oglądanie. Cześć!